wykonywanie zabiegów LLLT, czyli na niskim poziomie energetycznym. This is just to resume erbium neck and yak as the wavelength. Here you see how a laser works inside the box. That means it pulses, and that is very important for just a little bit of words to the pulse duration, because it seems like theory, but this pulse duration gives us the chance to trade with the same wavelength like erbium yak, soft tissue and hard tissue at the same at the same wavelength level. Mieli Państwo okazję zobaczyć, jak działa laser neodymowo-jagowy i erbowo-jagowy. Jest to laser impulsowy, czyli tutaj nie pracujemy w sposób ciągły, natomiast pracujemy krótkimi impulsami. I z punktu widzenia efektów zabiegowych niezmiernie ważna jest długość właśnie trwania tego pojedynczego impulsu. This is the normal pulse which comes out from energy. What we want with the new lasers, and they give us that, we want a square pulse. That means that we want to have just a little bit or no time till the complete effect of the laser beam, and we don't want to have these thermal side effects after we finished our laser beam work. And this is the pulse duration with his definition. Czyli tak, tutaj Pan doktor przedstawił w pierwszym rzędzie taki typowy wykres, którym cechowały się lasery do tej pory, czyli pewien czas narastania energii, osiągamy daną energię i jest wolny czas opadania tego impulsu, ale to, na czym nam zależy, to jest właśnie to, żeby te impulsy były kwadratowe, czyli żeby po aplikacji energii prawie że natychmiast nastąpiła emisja o określonych parametrach i po zakończeniu natychmiast energia musi spaść do zera. To właśnie cechuje współczesne lasery. And so we have the efficiency, which is the sum of all the energy we apply to the tissue on one side, and thanks to the pulse, which are brief and high peak, we have the quality of the ablation on the tissue. Czyli tutaj o jakości ablacji decyduje nam moc szczytowa w danym impulsie. Powinna być jak największa. A diode just works not really pulsed. You just switch on and off the electricity, and then you have the pulse of the diode, which is another kind of quality we cannot use for the indications we have in dentistry when we want to have oral surgery or bone surgery or dental treatments. It's just for our purpose for biomodulation. W przypadku laserów diodowych, które są na rynku, również jest tak, że mogą one pracować w takim reżimie impulsowym, niemniej lasery diodowe mają nieporównywalnie mniejszą moc w impulsach, to jest kilka rzędów wielkości mniej. A więc te impulsy są dłuższe, ale o znacznie mniejszej energii, co właściwie wyklucza te lasery z większości zastosowań, w których możemy zastosować laser impulsowy. So it's the sum of energy. So on the one side we have action, and that's our daily work. We want some action, and this is just to complete our daily work with a little bit of biomodulation. So we use usually the lowest energy, dose of energy, to fulfill the total therapeutical effect. We work with low energy for all this kind of indication in our office, if you compare it with other lasers. Tutaj jest w stomatologii laserowej taka zasada, że pracujemy na najniższej wartości energii, która nam da całkowity efekt leczniczy. Czyli nie należy na zapas tej energii nam podwyższać. Powinna być na najniższym poziomie, który daje w 100% efekt zabiegowy. And this is thanks to the concept of this pulse duration. So if you see here, we have the exposure time on this side and the power of this. We can modulate the power and the pulse duration and cover all the indications of stomatology. We start by the biostimulation and we finish by the total ablation, going through all the indications we can translate in our office. Ten wykres przedstawia właśnie takie typowe wskazania w stomatologii i tutaj poruszamy się w zakresie różnych czasów trwania impulsu i różnych mocy, gęstości mocy. So we have mainly a thermal effect on the tissue, combined sometimes also with some photochemical finish of the tissue itself.
just briefly, the technical parameters we have to know in the laser is the power of the laser itself, the energy we apply to the tissue. We have to know the spot size we use for the energy distribution of the tissue. And what is very important is the time, and the time means not only the exposure time we can set on every kind of laser, but also the three-dimensional hand movement, which we can change the settings only also with the movement of the hand itself. Czyli tutaj mieliśmy taki przegląd podstawowych, can you back one slide? Yes, of course. Przegląd podstawowych parametrów lasera, energia i związana z nią moc, którą emitujemy do tkanki. Następnie jest wielkość plamki zabiegowej, od tego będzie zależała gęstość energii lub gęstość mocy. No i ten wspomniany czas ekspozycji, czyli tutaj mamy do czynienia z tymi różnymi impulsami o różnej długości. Czas ekspozycji, I understood this one. But no, it's not to misunderstand, but the three-dimensional hand movement is one of the most important things. And the joule is the measurement of the energy that we work with joule and millijoule, and it's watt per time. That's very important. Those are the few things we have to know about laser when we start. And so let's translate it to our daily office work in the clinic. I would like to start with one very fascinating white indication range, which gives us now the general dental surgery, says hard and soft tissue surgery. And we have some specialties like afte and herpes lesions, and we have vascular lesions. When they're small one, we can also treat it now in our office without that we have to give it to the oral surgeon. Czyli rozpoczniemy od chirurgii, chirurgia tkanek twardych, chirurgia tkanek miękkich, zmiany w jamie ustnej, takie jak na przykład afty, i również tutaj w tej dziedzinie są zawarte zmiany naczyniowe. And what is very important, I think, in surgery is that when we start to work with laser, we decontaminate already our field area, which is often infected area. So we don't translate to the body system of the patient, even if it's a little bit immunodeficient or immunosuppressed, but there is no bacteria spreading into his vascular system because we kill it before it starts to spread and before we start to work. So we pre-sterilize already with the laser our operatory field. Czyli tutaj w tych zabiegach korzystamy z właściwości światła laserowego, które nam zapewnia wstępną taką sterylizację obszaru zabiegowego dzięki oddziaływaniu światła. If we start with the hard tissue surgery, we use it for crown lengthening, for wisdom teeth extraction, for apical resections and for the whole implant surgery. Czyli chirurgia tkanek twardych, tutaj będziemy mieli zastosowania, wydłużenie korony, usuwanie zębów mądrości, apektomia, implanty. If you go to the soft tissue, we divide it into excision and incisional or ablational forms. So we have the frenectomies, which are very often done by laser. We have biopsies, of course, we have implant recovering, and we have ablations of whole areas of tissue. W przypadku tkanek miękkich będziemy mieli tutaj do czynienia z wycięciami, frenektomiami, wycięciami włókniaków. Również tutaj są zabiegi ablacyjne, w których na przykład odkrywamy implanty. Pobieramy materiał do biopsji. Tutaj możemy wykorzystać laser erbowy. Okay, then we have the specialties, as we already did. Set-it and vascular lesions, that is a special ice cube technique I can show you at the end of the surgery part. And everything is accompanied also by the biomodulation, which is very important in this field of operation. And a little bit about the hot tip question about the tissue. What we do, the water absorbs between the cells the laser, the erbium laser, and it provocates some micro-explosions, and those mechanical micro-explosions give you the ablation of the tissue. Pan doktor zdefiniował ten proces ablacji. Ablacja polega na tym, że światło lasera jest absorbowane bardzo silnie w wodzie. Jest to tak gwałtowna absorpcja, że woda natychmiast przechodzi w fazę gazową, wzrasta ciśnienie i na poziomie komórkowym następują takie mikrowybuchy, które powodują wyrzucanie tkanki na zewnątrz. To jest właśnie ten efekt optomechaniczny ablacji. And here we see the difference
a lot of people think the erbium is first in the hydroxyapatite, but it's the water, the main chromophore, which we can modulate and then so perform the whole treatment. This is just a very secret case of a good colleague of mine to demonstrate how when I change my pulses, as we saw before, I can do something totally on one side of the same egg, of this kind of nature of tissue with the same wavelength, and that means we do some ablation. It's like to simulate a sinus lift, and on the other side you see with very long pulses we can do some very soft, really very soft, thin coagulation of the inside of the egg. So it's the same wavelength, it's the same instrument, but just a different centric of energy and pulse duration. To jest taki przykład zastosowania tego samego lasera, lasera erbowo-jagowego. I górny film przedstawia właśnie tą ablację tkanki twardej. Możemy to dokonywać w sposób bardzo precyzyjny, zdejmować warstwa po warstwie. Z drugiej strony, oddziałując na tkankę miękką, możemy powodować powierzchowną koagulację. So if you go to the clinics, we can set the settings on very short pulses to do all the osteotomy and all the hard tissue surgical part. W przypadku tkanek twardych stosujemy głównie bardzo krótkie impulsy. Jeżeli chcemy ciąć, stosujemy bardzo krótkie impulsy lasera erbowego. And then we can change and go to the long pulses, still 1 second, to manage the soft tissue. A w przypadku tkanki miękkiej, kiedy zależy nam na tym, żeby nastąpiła ablacja, przełączamy się na dłuższe impulsy, które powodują taką depozycję ciepła w tkance. We just have to shorten the water and the air to not traumatize this coagulate tissue again. And if you have deeper tissue, then we add some water to not overheat the tissue itself when we work. W przypadku, jeżeli pracujemy wewnątrz tkanki, zalecane jest, żeby używać sprayu wodnego w celu chłodzenia tej tkanki wewnątrz, żeby nie nastąpił nam jakiś efekt przegrzania. So we have 4 types of ablations. We have a no ablation with the biomodulation. We have the hot ablation for the coagulation with long pulses. We have the middle pulses for a warm ablation with soft tissue surgery, and the cold ablation, which is mandatory and necessary for the bone surgery. And you see how here the deposit is. There is no heat deposit for bone. There is some heat deposit for the soft tissue and coagulation, and there's only energy deposit for the scattering biomodulative part. To jest taki krótki podział, jakie mamy typy ablacji, czyli tak, jeżeli mamy bardzo długie impulsy i niskie moce szczytowe, wtedy jest tak zwana gorąca ablacja, czyli mamy ten przypadek, w którym jednocześnie powodujemy wycięcie tkanki, ale też duży obszar uszkodzenia termicznego. Jeżeli zastosujemy krótsze impulsy i większe wartości mocy, będziemy mieli ablację gorącą, czyli coś pośredniego pomiędzy właśnie tą wspomnianą ablacją gorącą a ablacją zimną, w której z kolei mamy ekstremalnie krótkie impulsy i nie ma w ogóle żadnego uszkodzenia termicznego. This is an example for the everyday's clinic. Of course, the amalgam, we cannot ablate it. We have still to drill it classically for amalgam, but afterwards I change to laser and I perform my gingivectomy, as you see here. Here's the ablation of gingiva. We have these very long pulses and no water to not interfere with the coagulation we already have going on the soft tissue. Pan doktor wspomniał o tym, że takim ograniczeniem lasera jest brak możliwości usuwania amalgamatów. W przypadku amalgamatów musimy zastosować wiertło do usunięcia wypełnienia. W dalszej kolejności tutaj jest wykonywana gingiwektomia. And then we go to the bone surgery and we go to the short pulses with a lot of water to not interfere with the thermal side effects for the bone. I w dalszej kolejności przełączamy laser na bardzo krótkie impulsy i tutaj już możemy ciąć kość. W przypadku cięcia kości podajemy jeszcze większą ilość wody w celu chłodzenia tkanki i wspomożenia tego efektu ablacji, czyli dostarczamy wodę, która jest następnie podgrzewana przez laser. So if you go to the first indication,